Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Fiata 600. I spokojnie, nowa 600 nie będzie tylko w odmianie elektrycznej, są też odmiany w pełni spalinowe, ale o gamie silnikowej będzie później. Teraz porozmawiajmy o wyglądzie i o historii modelu 600. Modelu, który pojawił się w 1955 roku, czyli 2 lata wcześniej niż kultowy dziś model 500. 600 była delikatnie większa od 500, miała większy i mocniejszy silnik, ale jednak nie stała się aż takim hitem jak mniejsza 500. Aż takim, bo wciąż sprzedawała się świetnie i przez 14 lat produkcji w Turynie wyprodukowano ponad 2 600 000 sztuk 600. Fiat 500 jeszcze lepiej się sprzedawał i przez 18 lat swojej produkcji sprzedał się w ilości 3 430 000 sztuk. Z tym, że 600 była jeszcze produkowana na licencji Seata, Zastawy i NSU i była kolejno dodatkowo produkowana w Hiszpanii, Jugosławii oraz w Niemczech. Co ciekawe, w Jugosławii produkcja trwała od 1955 do aż 1985 roku, czyli przez aż 30 lat. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że w ZSRR produkowano zaporożca ZAZ 965, który stylistycznie wzorowany był również na Fiacie 600. I jeszcze jedna ciekawostka. Po 1956 roku Fiat 600 był oficjalnie do kupienia w Polsce w ramach obowiązującego systemu, w którym należało uzyskać asygnatę na zakup samochodu. Importowano wówczas 1700 sztuk, a oficjalna cena wynosiła 75 000 złotych. Czyli śmiało można powiedzieć, że Fiat 600 był równie udanym modelem co 500, mimo iż nie uzyskał aż tak kultowego statusu. Zarówno model 500, jak i 600 został wskrzeszony po 50 latach od początku produkcji, czyli nowa 600 pojawiła się w 2005, a 500 w 2007 roku. Z tym, że dla 500 była to nowa generacja, pięknie nawiązująca do protoplasty, a nowa 600 to był Fiat Seicento z nową nazwą. W zasadzie to z tą samą nazwą, bowiem 600 po włosku to właśnie Seicento. No ale przyznacie, że pomimo iż Seicento był dobrym samochodem, a nawet bardzo dobrym, to daleko mu było do uroku oryginalnej 600. I tym sposobem dochodzimy do roku 2023 i końca produkcji modelu 500X. Tak, był przecież model Fiata o nazwie 500X, który był terenową wersją nowej 500. W 2023 roku, po 9 latach, skończono jego produkcję, a w jego miejsce pojawił się właśnie testowany Fiat 600. Dlaczego tak zrobiono? Ano pewnie dlatego, żeby skorzystać z legendarnej nazwy. 600 też jest oczywiście małym SUV-em, a raczej crossoverem, zgodnie z panującą modą, a nie małym miejskim autem. Czyli 600 urosła i ma teraz 4 metry i 17 cm długości, czyli wciąż nie za dużo, ale znacznie więcej niż ta oryginalna 600, która miała 3 metry i 21 cm długości. Niemal metr długości różnicy. Z drugiej strony auto jest nieco mniejsze niż 500X, które miało 4 metry i 25 cm. 600, podobnie jak i 500X, nawiązuje do modelu 500, ale moim zdaniem robi to jeszcze lepiej. Auto wygląda uroczo, co jest chyba dobrym określeniem, bo wydaje się takim właśnie ładnym, damskim samochodem. Co ciekawe, konstrukcyjnie jest to dokładnie ten sam samochód co Jeep Avenger, ale przyznacie, że znalezienie podobieństw jest bardzo trudne i w zasadzie nikt nie jest na pierwszy rzut oka połączyć tych dwóch aut ze sobą. I to jest ogromny plus. Włosi jednak zawsze potrafili produkować i przede wszystkim projektować ładne samochody. Nie wiem też, czy zwróciliście uwagę, gdzie nagrywam test, ale są to tereny fabryki Fiata w Tychach, czyli tu, gdzie 600 jest i będzie produkowana. A mówię to dlatego, że podczas nagrywania auta spotkałem mnóstwo pracowników, w tym też takich, którzy na przykład tylko dostarczają jakieś podzespoły, czy chociażby są odpowiedzialni za porządek na terenie fabryki i każdy z nich zaczepia mnie o to samo. Wszyscy uważają, że wygląda świetnie nowa 600 i każdy z nich pytał, czy jest już tylko w wersji elektrycznej. No przyznacie, jest to naprawdę ładne auto. Ma też sporo takich małych smaczków, jak te napisy 600, poukrywane flagi Włoch, czy światła przednie, które wyglądają jak kobiece oczy. Tak jak mówiłem, 600 ma 4 metry 17 cm długości, 1,52 m wysokości oraz 1,78 cm szerokości ze złożonymi lusterkami. Prześwit to całkiem niezłe 20 cm bez 1 mm, co jest naprawdę niezłym wynikiem jak na tą klasę. Szkoda tylko, że 600 ma zawsze napęd na przednią oś. W takim razie pora na bagażnik. Niestety, wersja elektryczna nie ma z przodu schowka, tam jest silnik i elektronika. takim razie wracamy na tył, gdzie kufer ma 360 litrów pojemności.
Mamy też drugie dno, pod którym możemy schować kable do ładowania, a jeszcze niżej jest w zasadzie trzecie dno, gdzie mamy ukryty m.in. zestaw naprawczy. Jest tam też miejsce na jakieś małe drobiazgi. W bagażniku znalazłem też 2 haczyki na zakupy. Auto jest na tyle krótkie, że jak ktoś ma dłuższe ręce, to jest w stanie położyć kanapę z poziomu bagażnika. Osoby niskorosłe muszą to zrobić z poziomu kabiny. Po złożeniu mamy delikatny uskok, ale w zasadzie nie jest źle. Trochę gorzej jest z wejściem na tył, bo po pierwsze drzwi nie otwierają się zbyt szeroko, a po drugie mamy bardzo duży próg. I ten próg jest uciążliwy również przy wysiadaniu, bo ja mocno pobrudziłem sobie o niego spodnie. Słabo. Pora na unwrapping. Z tyłu jest zaskakująco przestronnie i zarówno na nogi, jak i na głowę mam trochę miejsca, a mam 186 cm wzrostu. Szkoda tylko, że nie ma podłokietnika i nawiewów, a my mamy 2 złącza USB, które są opcją, oraz mamy 2 gazetowniki w standardzie. Plastiki z tyłu są super twarde, co jest wadą i zaletą. Zaletą, jak mamy dzieci, to będzie wtedy łatwiej można posprzątać. Wskakujemy naprzód, gdzie w opcji może być w pełni elektryczny fotel. Tak, fotel tylko jeden, tylko dla kierowcy, pasażer nie ma takich udogodnień. Warto też zwrócić uwagę na tapicerkę, gdzie mamy napisy Fiat. Bardzo miły akcent. Dziwne, że fotel działa dopiero jak odpalimy samochód albo jak włączymy zapłon. Bez tego nie da się go przestawić. Ale jak już odpalimy auto, to ustawienie fotela to nie problem. Łatwo tutaj przybrać wygodną pozycję. Klasycznie, jak to w SUV-ie czy tam crossoverze, siedzimy nieco wyżej, chociaż nie mamy bardzo wysokiej pozycji. Pora więc na deskę rozdzielczą. I tutaj jest nieco więcej podobieństw z Jeepem Avengerem, bo układ jest ten sam, ale jednak nadal styl deski jest zupełnie inny. Tutaj mamy znacznie więcej zaokrągleń oraz przede wszystkim mamy dwuramienną kierownicę, która nawiązuje do oryginalnej 600 sprzed niemal 70 lat. Deska jest więc prosta, a i naprawdę intuicyjna. No i zostawiono fizyczne przyciski od klimy czy od głośności. Jedyne, co mi się nie podoba, to przyciski od biegów, bo to jest naprawdę mało wygodne. Najlepiej, jakby był drążek, tam taka wajcha za kierownicą, tak jak jest na przykład w Renault czy Mercedesie. Nie wiem też, czy zauważyliście, ale u mnie brakowało zakrycia tutaj tego schowka. Są mocowania, ale nie ma takiego magnetycznego zakrycia. Zresztą mój egzemplarz miał więcej takich kwiatków. Na przykład tutaj przy fotelu, moim zdaniem, brakuje jakiejś maskownicy, albo tu przy tych przyciskach był włożony plastik, chyba używany do równego montowania. Zauważyłem też z tyłu przy kołach kable, które nie są niczym osłonięte. Mam nadzieję, że tam też powinna być maskownica, tylko ktoś zapomniał to założyć. Oj, słabo to świadczy o polskiej fabryce, jak aż tyle rzeczy brakuje. To sprawdźmy zatem spasowanie. No cóż, jest taki chyba typowy Fiat. Dużo elementów jest twardych, prawie nie ma piano black i niestety sporo rzeczy skrzypi, a element koło startera cały się rusza. Miałem też problem z oświetleniem kabiny, otóż nie potrafiłem go wyłączyć. Włączyłem go takim lekkim dotknięciem czy tam smyrnięciem, ale już wyłączyć nie umiałem. Dziwne. Wróćmy więc do ekranów. Na szczycie deski mamy ekran o przekątnej 10,25 cala i jest on odpowiedzialny za multimedia. Działa on w miarę dobrze, chociaż jak widzicie miewa lekkie, delikatne klatkowanie. Ale naprawdę delikatne, więc tu nie jest źle. Nawigacja klasycznie za pierwszym razem uruchamia się nieco dłużej, ale później jest już normalnie. Trzeba się jedynie przyzwyczaić do przycisku powrotu z opcji, który jest fizyczny i jest on pod ekranem, a nie na nim. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają 2 motywy i kilka widoków do włączenia. W takim razie teraz pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. I tu warto dodać, że schowków jest naprawdę sporo, jak na tak małe auto i niektóre są naprawdę duże, za co daje duży plus.
pod maską w Fiacie 600 może pracować jeden z dwóch silników. Mamy testowaną wersję elektryczną, która ma moc 156 koni, albo mamy silnik trzycylindrowy 1.2 turbo benzynowy o mocy 100 lub 136 koni. Tak, jest to silnik PureTech znany z Peugeotów czy Citroenów. I co ciekawe, na razie 600 będzie występowała tylko z automatyczną skrzynią biegów. Druga ciekawa rzecz, to pomimo iż elektryczna wersja ma najwięcej mocy, bo 156, to jednak odmiana benzynowa 136-konna jest szybsza do setki, bo elektryk potrzebuje 9 sekund, a spalinowy 8,9 sekundy. Tak, tylko 1/10 sekundy szybciej, ale szybciej. Pora więc sprawdzić wersję elektryczną. Wynik to równe 9 sekund, czyli dokładnie to, co deklaruje producent. Warunki nie były niestety idealne, ale samochód nawet w trybie sport tak rozdziela moc, że nie da się zerwać trakcji, więc myślę, że lepiej się zrobić nie da. 600 ma 3 tryby jazdy, w tym Eco, który ogranicza moc w celu większego zasięgu. I to czuć podczas testów elastyczności. Ale zrobiłem też pomiar przyspieszenia w trybie Eco i wynik był dokładnie taki sam jak w Sport, za co szanuję. Czyli bardzo mocne wciśnięcie gazu z miejsca w trybie Eco odblokowuje pełną moc. I tak powinno być zawsze. Podoba mi się też to, jak 600 się prowadzi. I to pomimo sporej masy. To znaczy, sporo jak na tak małe auto, ale jeśli popatrzymy na inne elektryki, to jest naprawdę dobrze. Waga 600 to 1520 kg, czyli pewnie o jakieś 300 kg więcej niż zwykła odmiana benzynowa 1.2. Stąd też ta różnica w osiągach, bo jednak elektryk jest dużo cięższy. I tą masę delikatnie czuć podczas jazdy, zwłaszcza przy przyspieszaniu i hamowaniu, czujemy jak ta masa pracuje. Ale znowu, zawieszenie jest moim zdaniem świetnie zestrojone, bo naprawdę bardzo dobrze restauruje większość nierówności. W ogóle autem przyjemnie się jeździ, jest taki właśnie nieco większy Fiat 500. Jest nieco sztywno, ale nie za twardo i mamy bardzo lekko pracujący układ kierowniczy. Tutaj Fiat spisał się bardzo dobrze. Średnica zawracania to 10,5 metra, no i tutaj myślałem, że będzie nieco mniej. W przypadku zużycia energii, no chyba nie jest źle. Ja testowałem, jak widzicie, podczas takich zimowo-odwilżowych temperatur i było od 0 do plus 5 stopni i moje wyniki były w okolicach 20 kWh w katowickich korkach i około 17-16 kWh, jak jeździłem po Tychach przy zwykłym ruchu. Czyli w mieście, w lecie, da się pewnie zrobić wynik znacznie poniżej 15 kWh. Bateria ma pojemność 51 kWh netto. I tutaj ciekawostka. Producent podaje, że zasięg 600 to nawet 604 km. Tak, nie przesłyszeliście się. 604 km. A to przy baterii 51 kWh oznaczałoby średnie zużycie na poziomie 8,5 kWh na 100 km. Jeździłem dużą ilością elektryków i zejście poniżej 14-13 kWh wymaga nie lada wprawy i przede wszystkim idealnej temperatury około 20 stopni Celsjusza. Poszukałem nieco w internecie i dziennikarze Motor1 zrobili wynik na poziomie 11,9 kWh, ale na 60 mil, czyli na 96 km, więc przyjmijmy, że na 100 km zrobiliby pewnie 12 kWh i mowa tutaj o Tesli 3. A Tesla 3 przez wielu jest uznawana za najoszczędniejsze auto, więc nie wiem jakim sposobem Fiat 600 miałby zużywać aż tak dużo mniej tej energii. Chociaż faktycznie 600 jest o niemal 200 kg lżejsza niż Tesla 3, więc może w tym tkwi sekret. No cóż, ja w zimie nie byłbym w stanie przejechać nawet 350 km w mieście. Niestety, na trasie nie sprawdziłem, ale coś czuję, że przy prędkości 120-140 km na godzinę niemożliwe będzie zrobienie również 300 km. Maksymalna moc ładowania 600 to 100 kW, czyli od 20 do 80% ładowanie na takiej ładowarce powinno trwać około 28 minut. Pora więc na cennik. I teraz lepiej usiądźcie, bo póki co jest drogo. Jest super drogo, bowiem Fiat ogłosił tylko cennik dla elektrycznej wersji, a ta kosztuje minimum 165 000 zł za wersję Red lub 190 000 zł za testowaną odmianę La Prima. I to jest absolutnie największa wada tego samochodu, bo za 170 000 zł można mieć Volvo EX30, które ma 272 konie i robi setkę poniżej 6 sekund. Ba, Tesla 3 kosztuje 206 000 zł, czyli o 16 000 zł więcej niż Fiat 600. No okej, to nie ten segment i jest droższa, no ale Volvo w cenie Fiata? Co za czasy.
Zresztą na rynku jest już sporo chińskich marek z chińskimi elektrykami i mamy na przykład MG, czy tam MG, z modelem 4, który kosztuje 125 tysięcy złotych. Fakt, MG4 wygląda, no jakby to powiedzieć, dość kontrowersyjnie, żeby nie powiedzieć super brzydko, ale to kwestia gustu. Auto ma za to 170 koni i robi setkę w 7,7 sekundy. I tak jak mówiłem, jest o 40 tysięcy złotych tańszy niż Fiat. A co do cenników w wersji spalinowej, to możemy się nieco oprzeć o cennik Avengera, bowiem Avenger w wersji elektrycznej jest aż o 20 tysięcy złotych droższy niż ten sam Fiat 600 z tym samym układem elektrycznym. A to oznacza, że odmiana spalinowa też pewnie będzie tańsza. No nie aż o tyle, ale będzie tańsza. Cennik Avengera spalinowego startuje od 100 tysięcy złotych, ale tam jest manual, którego w 600 nie będzie. Ale coś czuję, że właśnie również poniżej 100 tysięcy złotych będzie kosztował nowy Fiat 600. Wciąż drogo, ale o 65 tysięcy złotych lepiej niż odmiana elektryczna. Fiat po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem, jeśli chodzi o produkcję małych, miejskich aut. 500, Seicento, Panda, Cinquecento, każde z tych aut było świetne w swojej prostocie i praktyczności. Nowa 600 też taka może być, ale na pewno nie w odmianie elektrycznej, która jest po prostu dużo za droga, żeby nie powiedzieć, że ta cena jest zaporowa. Spalinowa 600, jak będzie w dobrej cenie, to może być hitem, bo to urocze, miejskie auto, które będzie kupowane oczami, czyli mam wrażenie, tak jak większość samochodów dzisiaj. Oczami i ceną. Cześć!